Istnieją decyzje w naszym życiu, których jesteśmy świadomi, że zmienią jego trajektorię. Są to wybory, po których niepodjęciu ich często pozostaje żal niewykorzystanej okazji, który towarzyszy nam przez resztę życia. Każdy z nas prędzej czy później staje przed takimi decyzjami. Czasem jesteśmy świadomi ich powagi, a innym razem nie do końca zdajemy sobie sprawę z ich znaczenia. Czasami podejmujemy je samodzielnie, a czasem pod wpływem innych osób. W tym roku stanąłem przed taką decyzją. Otrzymałem szansę na wyjazd do Chin. Podjęcie tej decyzji oznaczałoby rzucenie się na głęboką wodę, aby odkryć zupełnie inny, fascynujący świat, gdzie każdy dzień wiązałby się z nieoczekiwanymi doświadczeniami. Niepodjęcie tej decyzji wiązałoby się z pozostaniem w mojej obecnej pracy i dalszym rozwojem mojej kariery zawodowej oraz pozostaniem w tym samym miejscu. Mogłem znaleźć się w zupełnie nowym środowisku, ucząc się języka i kultury kraju, który jest kompletnie różny od tego, w którym spędziłem całe swoje życie. Albo mogłem wybrać pozostanie w znanej i komfortowej przestrzeni, gdzie każdy dzień niesie ze sobą przewidywalność i bezpieczeństwo. Ale do rzeczy. Dlaczego Azja? Pierwszy kontakt ze światem Azji miałem, kiedy przeglądałem kolekcję Świata Wiedzy mojego brata. Odkryłem wtedy sekcję Azji i nie mogłem uwierzyć, że gdzieś istnieje świat tak odmienny od tego, w którym żyłem. Każda strona była jak okno do innego świata, pełnego tajemnic i niezwykłości. Później zacząłem oglądać filmy animowane. Sceny metropolii i postaci pozwoliły mi wyobrazić sobie, jak może wyglądać życie w Azji. Widok wielkich miast z ich neonowymi światłami i tłumami ludzi był hipnotyzujący. Było to coś zupełnie innego niż otoczenie małej wsi, z której pochodzę. Wszystko to sprawiło, że zacząłem postrzegać Azję nie jako miejsce na mapie, ale jako żywą, pulsującą energię kulturową. Te wczesne doświadczenia ukształtowały moje zainteresowanie Azją. Każda książka, film czy rozmowa na ten temat, na temat tego kontynentu sprawiała, że byłem coraz bardziej nim zafascynowany. Wiedziałem, że gdzieś tam, po drugiej stronie globu, czeka na mnie przygoda życia. Zupełnie inna rzeczywistość, którą pragnąłem doświadczyć na własnej skórze. Ale dlaczego Chiny? Moje zainteresowanie Chinami, ich językiem i kulturą zaczęło się w liceum, kiedy poznałem moją koleżankę, Zuzę. Dowiedziałem się od niej, że uczy się języka chińskiego i nawet była w Chinach. Ta informacja zaintrygowała mnie. Język chiński? Chiny? To brzmiało egzotycznie i fascynująco. Dowiedziałem się od niej, że w moim liceum prowadzony jest kurs języka chińskiego. To była moja szansa. Nauka języka chińskiego bardzo szybko stała się moim hobby, dawało mi to wiele przyjemności oraz było motywujące. Było wiele wzlotów i upadków, niemniej jednak wraz z nauką odpowiednich metod nauczania cały ten proces stał się coraz bardziej przyjemniejszy i efektywny. Nie tak długo, bo po roku nauki udało mi się spełnić moje wielkie marzenie. Udało mi się wyjechać do Chin. Był to summer camp organizowany przez Instytut Konfucjusza. Wyjazd trwał 2 tygodnie. Ekscytacja ponad miarę. Marzenie spełnione. Zobaczyć Azję po raz pierwszy na własne oczy. 2 tygodnie zwiedzania. Odkrywania smaków chińskiej kuchni, wspięcie się na wielki mur chiński, odwiedziny w zakazanym mieście. Jedno wielkie wow. Po 2 tygodniach wiedziałem, że chcę wrócić tutaj na dłużej. Zakochałem się w Azji. Po 1,5 roku nauki postanowiłem zdać egzaminy językowe, które następnie pozwoliły mi aplikowanie na stypendium roczne do Chin. Mój plan był następujący. Piszę maturę, dostaję stypendium, a potem wyjeżdżam do Chin. Co mogło później tak? No, nie dostałem tego stypendium. To było mocne uderzenie. Postawiłem wszystko na jedną kartę i nie udało się, więc bardzo szybko musiałem znaleźć sobie nowy kierunek życiowy,
więc postanowiłem pójść na studia finalnie. Skończyłem we Wrocławiu na rok, a następnie spróbowałem zaaplikować ponownie. Rok później podjąłem kolejną próbę. Tym razem udało się. Byłem przeszczęśliwy, ale równocześnie nieświadomy tego, co może przynieść przyszłość. Pamiętam ten moment. Byłem wtedy w Holandii, wykonując jedną z prac dorywczych wakacyjnych. No, moment otrzymania tego stypendium był naprawdę bardzo mocno szokujący. Nie wiedziałem, że to, co się dzieje, jest prawdziwe. Myślałem, że jestem w jakiejś symulacji. No i byłem gotów porzucić wszystko, żeby wyjechać akurat, więc wszystkie badania, wszystkie dokumenty musiałem zrobić na miejscu, ponieważ nie mogłem wyjechać do kraju. Ale no, to był rok 2019, więc świat jeszcze nie wiedział, co go czeka, więc no, zaczęła się pandemia i Chiny postanowiły zamknąć granice, jednocześnie zaprzestając wydawać wiz, więc niestety. No, przez następne 3 lata zacząłem przekładać to stypendium, ponieważ nie mogłem wjechać do kraju. Całe szczęście uczelnie były wyrozumiałe i pozwalały żeby coś takiego zrobić, więc co roku, kiedy mail przychodził, że można było przełożyć, no to robiłem. Niemniej jednak no, cały czas to był trochę stres, że hej, czy się uda w tym roku, czy nie. W międzyczasie też porzuciłem naukę języka chińskiego. Stwierdziłem, że jest to zbyt czasochłonne i zabiera dość dużo energii. A w międzyczasie też się pojawiły nowe zainteresowania, za którymi chciałbym iść. Więc no, postanowiłem porzucić naukę, aby uczyć się nowych rzeczy i podążać za ścieżkami rozwoju. No wiedziałem, że w pewnym momencie będę musiał wrócić do nauki języka chińskiego, jeżeli wyjadę do stypendium, ale no wtedy ta nauka bardziej byłaby traktowana hobbystycznie, nie jeżeli coś, co mógłbym robić w przyszłości. Finalnie przystanie nauki języka chińskiego wyszło mi na dobre. Miałem przez to więcej czasu, więc mogłem spróbować wielu innych rzeczy, co pozwoliło zrozumieć mi, w którym kierunku chciałbym iść, a w którym kierunku nie chciałbym iść. No tak, w ciągu tych 3 lat udało mi się zrealizować inne marzenia, które sobie w ciągu tego czasu postanowiłem. Udało się prowadzić mi się do Warszawy, znalazłem dobrą pracę. No ogólnie jakoś to życie tak się potoczyło, że udało mi się zrealizować większość moich celów, za co jestem bardzo wdzięczny. Ale no tak, wszystko szło po mojej myśli. Jakoś. No, ale tak, w głębi duszy co jakiś czas przypominałem sobie o tym nierozstrzygniętym dylemacie. Wiedziałem, że prędzej czy później będę musiał stanąć przed tą decyzją. Czy zostanę w kraju i zdecyduję się kontynuować moje aktualne życie, czy wyjechać do Chin i rozpocząć coś nowego. Człowiek po tak długim czasie powoli zapomina o swoich marzeniach. Pojawiają się nowe cele, czy to zawodowe, czy to rozwojowe, które są bardziej realne do osiągnięcia, przez co zastępują te wszystkie twoje poprzednie marzenia. Ostatni e-mail z prośbą o przełożenie mojego stypendium wysłałem w 2022 roku. Brak odpowiedzi sprawił, że zakładałem, iż wszystko jest potwierdzone, a ci, którzy znają chińską administrację uniwersytecką, wiedzą, że sprawę załatwia się tam niekiedy trudno. W 2023 roku nie otrzymałem informacji o ponownym przełożeniu stypendium w tym samym okresie co w 2022 roku. Zaniepokojony więc zacząłem wysyłać kolejne maile, oczekując na jakąkolwiek odpowiedź z uniwersytetu. Niestety bez skutku. Po napisaniu dziesiątek maili i otrzymaniu braku odpowiedzi na nie, no człowiek powoli tracił nadzieję, że to w ogóle dojdzie do skutku. Był to maj, więc do mojego potencjalnego wyjazdu pozostało około 4 miesięcy. No więc czasu było z dnia na dzień coraz mniej. No poczułem się zignorowany. Myślę, jakby
no nikt nie odpisuje Ci na wiadomości, więc wiadomo, że robi się nerwowo i chce się jak najszybciej uzyskać odpowiedź, żeby mieć w ogóle jakikolwiek plan na to, co by się chciało zrobić ze swoim życiem. W wielu frustracjach i nerwach zacząłem powoli odpuszczać i godzić się z faktem, że jednak mój wyjazd może jednak nie wypalić. Ale niespodziewanie pojawiła się iskierka nadziei, która przywróciła wiarę, że moje marzenie o wyjeździe wciąż jest możliwe do realizacji. Przypomniałem sobie o znajomej z Polski, którą poznałem na zajęciach z języka chińskiego we Wrocławiu w 2019 roku. Okazało się, że obecnie przebywa na tym samym uniwersytecie, do którego planowałem wyjechać. To była dla mnie ostatnia deska ratunku. Poprosiłem ją, czy byłaby w stanie zapytać w moim imieniu, jaka jest moja aktualna sytuacja z stypendium. Po serii zapytań pomiędzy mną, koleżanką a uniwersytetem okazało się, że nie byłem w systemie stypendialnym. Ta informacja bardzo mnie uderzyła, ponieważ to stypendium w dużym stopniu pokrywa koszty wyjazdu. No i bez tego stypendium prawdopodobnie decyzja o moim wyjeździe mogłaby się zawahać. Lecz osoba odpowiedzialna za te stypendia na tym uniwersytecie postanowiła się zacząć kontaktować z Głównym Biurem Instytutu Konfucjusza w Pekinie i dowiedzieć się, co jest z moim stypendium. Po miesiącu okazało się, że jednak jestem w systemie stypendialnym i pieniądze będą. Ta informacja była dla mnie jak kamień z serca i bardzo się ucieszyłem. Więc jedynie co pozostało, to tylko i wyłącznie czekać na dokumenty, dzięki którym mógłbym zacząć aplikować o wizę uczelnianą i następnie już kupić bilety lotnicze i wylecieć. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy przyszły do mnie te dokumenty. Pamiętam, że wtedy byłem w biurze i ktoś powiedział do mnie: hej Adam, przyszły do Ciebie jakieś dokumenty z Chin. A ja w sumie tak, what? Nie, to nie jest prawdziwe. No i poszedłem odebrać te dokumenty i dosyć dyskretnie ukryłem je, ponieważ wtedy jeszcze moja menedżerka nie wiedziała, że w sumie planuję odejść z firmy i wyjechać do Chin. I jakby po otrzymaniu tych dokumentów, wiadomo, po otrzymaniu tych dokumentów poczułem taki mega wielki napływ emocji. Ale pozytywny, w sensie to była taka mikstura trochę stresu, trochę radości, trochę takiego ekscytacji. No w końcu wow, w sensie uświadomiłem sobie, że to, o co walczyłem tak naprawdę przez ostatnie kilka miesięcy, zaczyna się dziać. Naprawdę, więc tak. No i następnie wiedziałem, że musiał złożyć wniosek o wizę. Wiedziałem, że po otrzymaniu tych dokumentów będę musiał podjąć szereg najważniejszych decyzji w sumie w tamtym czasie w moim życiu, czyli tych, które obrócą moje życie o 180 stopni. Mówię tutaj o zwolnieniu się z pracy i jakby zaaplikowaniu o wizę, otrzymaniu tej wizy itp. itd. Ale ze względu na super administrację chińską, ten czas dokumentów, kiedy one przyszły, doszły bardzo późno. I co się okazało, to wszystkie te decyzje, które planowałem podjąć tak naprawdę w ciągu takich miesiąca, żeby wszystko mieć czas, żeby się okres wypowiedzenia, badania, żeby to wszystko było na cyk, żeby nie było jakichś problemów czasowych, to ze względu na super administrację chińską okazało się, że te dokumenty przyszły w bardzo późnym czasie i z miesiąca zrobiły się 2 tygodnie. Więc zaczął być to dla mnie dosyć gorący okres, w którym musiałem załatwić bardzo wiele spraw w bardzo krótkim czasie. I nie było to nic przyjemnego, ponieważ było dużo stresu i paniki, czy wszystko się uda. Kiedy otrzymałem wizę i już miałem wypowiedzenie w pracy, zaczęły pojawiać się we mnie różne myśli. Pytania typu, czy jest to akurat dobra decyzja. Zacząłem kwestionować wszystko. Moja racjonalna część zaczęła mi wmawiać, że to, co robię, może być błędem. Wszystkie relacje, rodzina. Opuścić to wszystko? Trochę ciężko. Na dodatek, sytuacja w pracy była również obiecująca.
może zapowiadał się awans, przez co standard mojego życia mógł wzrosnąć, przez co mógłbym sobie pozwolić na więcej przyjemności. Byłem rozdarty pomiędzy marzeniem o wyjeździe, a pomiędzy bezpieczną przyszłością, którą widziałem przed oczami. Nie wiedziałem, co wybrać. W takich momentach uważam, że powinniśmy się skontaktować z bliskimi, aby wysłuchali naszych myśli, podzielili się swoimi opiniami. W tych trudnych chwilach, kiedy moje myśli krążyły wokół niepewności i obaw, na pomoc przyszła Magda, moja bliska przyjaciółka. Magda okazała się moim światłem w ciemności. Rozmowa z nią miała niemal terapeutyczny efekt. Pomogła mi przejrzeć przez ciemne chmury niepewności i podczas tej rozmowy uświadomiłem sobie, że nagle wszystko stało się jasne. Podjąłem decyzję. We wrześniu wyjechałem do Chin. Nie wiedziałem, co przyniesie ta przygoda. No, jedno było pewne. Musiałem to zrobić. Nie chciałem żałować przez resztę swojego życia niewykorzystanej okazji, a drugiej okazji w moim życiu takiego wyjazdu na pewno by nie było. Uświadomiłem sobie, że nawet jeżeli coś nie popali, to zawsze mogę wrócić do kraju i powiedzieć: okej, popełniłem błąd, teraz muszę znaleźć nowy cel, nową ścieżkę życia, znaleźć sobie nowe priorytety i rozpocząć nową zmianę w swoim życiu. Czy żałuję swojej decyzji? Nie.